Witam wszystkich. Dzisiaj w ramach ciekawostki trochę na temat tak zwanego czujnika AUC, czyli czujnika brzydkich zapachów, mówiąc inaczej, który odpowiada za automatyczne włączanie i wyłączanie tak zwanego obiegu zamkniętego, czyli mamy panel klimatronika, oczywiście siedzę w 46 i w tym momencie jest obieg otwarty, czyli powietrze może dolatywać po prostu z zewnątrz przez filtr kabinowy itd. Naciśnięcie przycisku obiegu zamkniętego w tym momencie włącza tak zwany tryb automatyczny, więc w tym momencie, jeżeli ten czujnik AUC, o którym właśnie mówię, wykryje jakiś niepożądany zapach, no to zamyka się obieg. Jest po prostu obieg zamknięty w samochodzie, natomiast kiedy przestaje go wykrywać, no to się otwiera. No i tak to w zamyśle powinno automatycznie się przełączać. Oczywiście naciśnięcie drugi raz powoduje manualne zamknięcie obiegu powietrza, więc w tym momencie jest cały czas obieg zamknięty, no i naciśnięcie ponownie powoduje otwarcie. Także w zamyśle inżynierów BMW powinno się, czy mogłoby się dać jeździć cały czas w ten sposób, czyli mamy cały czas automatyczny, więc w domyśle otwarty, no kiedy trzeba to się sam zamyka i sam otwiera. Tam jeszcze są jakieś szczegóły, kiedy on się automatycznie mimo wszystko otwiera, żeby tam przewietrzyć kabinę i tak dalej. To już nie pamiętam dokładnie jak to się odbywa, ale to jakieś tam są nieważne szczegóły, natomiast jeżeli włączamy tryb automatyczny, to on teoretycznie powinien ten czujnik nam działać, no i powodować zamykanie i otwieranie obiegu. Wiele osób ma wątpliwości, czy on w ogóle działa, czy faktycznie zamyka te klapy, czy otwiera. No można by było oczywiście zajrzeć sobie do modułu klimatyzacji i zobaczyć, czy te klapki się faktycznie zamykają i otwierają. Także dzisiaj trochę o czujniku i czy on w ogóle działa i jak go sprawdzić. Czujnik jest zlokalizowany pod maską. To jest właśnie ta puszeczka. Tak on wygląda. On może być gdzieś w tej okolicy, niekoniecznie tak zamontowany, może być gdzieś z boku, jakoś inaczej podłączony, ale zawsze będzie gdzieś w tej okolicy przy wentylatorze. Więc ja mam taką puszkę, można ją spokojnie odpiąć, wziąć sobie nawet do domu, żeby w niej pogrzebać. Tak on wygląda. No i zobaczmy, co tam w nim w środku jest. Ok, przenoszę się na biurko. No i mam tutaj ten czujnik. Można go otworzyć po prostu wciskając zapadkę. I tak wychodzi. Tutaj jest taki filtr. Ja tutaj już mam gazę włożoną, bo kiedyś go już wyciągałem i rozkładałem na części. Tutaj oryginalnie jest taki filterek, który prawdopodobnie, jeżeli ktoś go będzie pierwszy raz wyciągał, to po prostu będzie się kruszył w palcach, więc nawet jak ja wyciągałem swój, to nie byłem w stanie go wyciągnąć w całości, bo po prostu łapiąc go odrywałem parę włosów z tego filtra, więc po prostu jest jakiś stary, więc ja go zastąpiłem taką gazą. Nie wiem, czy nie za dużo. W każdym razie to jest tylko jakiś tam filtr. I tutaj być może będzie to widać, jest rzeczony czujnik. Jest to Figaro TGS 822. Ogólnodostępny moduł, taki wykrywający różne niepożądane substancje. Można go kupić na AliExpress, chyba nawet w Polsce też można go kupić. Wiem, że na konrad.com chyba jest. Także jest dostępny, jakby ktoś desperacko chciał go wymienić albo zastosować do jakiegoś tam innego projektu, to jak najbardziej można go kupić. No i jak widać, tutaj są 4 piny. Jest to dlatego w ten sposób, że ten czujnik ma w sobie grzałkę, ponieważ z tego co widziałem w nocie katalogowej, jest to po prostu jakiś tam półprzewodnik wykonany chyba z cyny, czy tam z dwutlenku cyny, i który reaguje na jakość powietrza. Natomiast jest to zależne od temperatury, dlatego jest stosowana po prostu grzałka w środku, więc jest jeden obwód na grzałkę, no i drugi na sam czujnik. Także po prostu po włączeniu samochodu grzałka nam tu grzeje, no i utrzymuje ten cały detektor w jednej temperaturze. No i dzięki temu on w miarę stabilnie i powtarzalnie reaguje na zanieczyszczenia w powietrzu. Także jeżeli ktoś chce go tylko przeczyścić, no to wymienić sobie ten filterek, bo pewnie się rozsypie. Jeżeli mamy jakieś sprężone powietrze w puszce, to sobie tutaj przedmuchać.
tą siateczkę najwyżej przedmuchać, ten cały pojemnik można troszkę wyczyścić, no i to w zasadzie jest wszystko, co można z nim zrobić tak z wierzchu. Nie polecałbym moczyć tego w wodzie, bo prawdopodobnie ten element wykrywający, który jest w środku, mógłby się w jakiś sposób uszkodzić lub zanieczyścić, także lepiej wodą tego nie robić. Natomiast można zerknąć na przykład na schemat podłączenia no tutaj akurat BMW 46 i w jakiś sposób są piny rozłożone. Mamy tutaj 4 piny, więc jeden z tej strony, 4 z tej strony. Więc można, jeżeli ktoś ma jakiś taki podręczny zestaw Majsterkowicza powiedzmy, czy chociaż jakiś sprzęt elektroniczny, no to można przetestować go po prostu na stole. Potrzebujemy do tego przynajmniej multimetr i zasilanie. Mam tu na przykład takie kabelki, nie wiem nawet czy one wejdą. O, wchodzą takie kabelki, także można takimi zwykłymi kabelkami, które się używa na płytkach stykowych, podpiąć, ewentualnie wyciągnąć go całego. Problem tylko z wyciąganiem jest taki, że tutaj są 4 zapadki na 4 rogach, więc nie jest to takie proste, żeby go wyjąć. Natomiast jeżeli ktoś nie chce tego robić, to może po prostu podłączyć te 4 piny w ten sposób. No i podłączamy zasilanie i potem możemy potestować. Ja go może wyjmę, żeby pokazać jak to się robi. Tutaj są 4 zapadki, tak jak powiedziałem. Także z tej strony jest dostęp do tego kawałka plastiku, który jest wysuwany razem z całym tym czujnikiem, więc ja sobie po prostu opieram śrubokręt na tym kawałku plastiku po środku. Mam nadzieję, że to będzie widać, że pomiędzy pinami jest tak jakby ten oddzielony plastik. I teraz po prostu dociskam ręką w dół, tak żeby śrubokręt cały czas napierał na plastik i wysuwał go do góry. I w ten sposób mogę podważyć te ząbki. I jak widać, on wychodzi. Za gruby śrubokręt mam. Właśnie nie przygotowałem. W każdym razie widać, że on wychodzi. Trzeba tylko uważać, żeby nie przygiąć tych pinów tam niepotrzebnie. No właśnie, tak wygląda ten czujnik. Tutaj są 4 piny. Lekkie rozgiąłem. W każdym razie tutaj on jest jakoś zatopiony, tak mi się przynajmniej wydaje, że on jest zatopiony, albo być może jest wciśnięty, nie wiem, bo nie sprawdzałem. Gdyby ktoś go jakiegoś powodu chciał wymieniać, to trzeba go po prostu wyjąć z tego. I prawdopodobnie on się połamie, jak się go będzie kombinerkami szarpać, ale widziałem gdzieś na jakimś forum zdjęć, że ktoś to po prostu całe tą substancję, którą tutaj jest zalane, po prostu wyskrobywał, żeby go wyjąć. Także no nie wiem, co tam jest w środku, no niestety nie mogę tego sprawdzić. Co ciekawe, w nowych wersjach tego czujnika, jeżeli ktoś by chciał kupić w ASO nowy czujnik z jakiegoś powodu, to dostanie inny moduł w środku, to znaczy już nie jest ten Figaro, tylko jest jakiś inny. To też na jakimś forum zagranicznym widziałem zdjęcia, że ten czujnik jest jakiś inny. Dobra, nieważne. W każdym razie możemy go potestować. Jak już powiedziałem, tutaj jest pin 1, tutaj jest pin 4. Oczywiście nie trzeba go wyjmować, żeby go tylko sprawdzić, może on być w środku. Tak jest po prostu wygodniej, żeby to pokazać. Jeżeli spojrzymy na rozpiskę pinów choćby w R46, to tutaj
Te 4 to jest tak, pierwszy pin to jest masa dla grzałki, 4 to jest zasilanie dla grzałki, numer 2 to jest wejście zasilania dla tego elementu wykrywającego i 3 to jest wyjście z niego, czyli no myślę, że mogę powiedzieć, że to jest po prostu sygnał wyjściowy. Także pierwsze co możemy zrobić, to zmierzyć sobie chociażby rezystancję tej grzałki wyłączonej pomiędzy pinami 1 i 4 powinno być mniej więcej 40 ohmów, o ile dobrze pamiętam. Tak, 40 ohm niecałe. Pomiędzy tymi pinami drugimi raczej wiele nie zmierzymy, bo tutaj musi być już zasilanie. Także to co trzeba teraz zrobić, to podłączyć sobie zasilanie do tego. Ja tu wezmę takie kabelki. I tak, 1 to jest masa, 4 to jest zasilanie. Zasilanie według noty katalogowej 5V. Także ja sobie włączę zasilacz, który mam tutaj na biurku. Podłączam 5V. I z tego co mi wiadomo, musi by się ta temperatura ustabilizować, czyli tak z 90 sekund około powinniśmy dać, żeby się to jakoś ustabilizowało. Ok, myślę, że już można przetestować. Jak go dotknę, to czuję, że jest lekko ciepły. Staram się to jakoś pokazać. Mam tutaj termometr. Dotknę go tą sondą. No powoli po prostu ciepło zaczyna przechodzić do tej sondy. W każdym razie czuję nawet pod palcami, że ten plastik zaczyna się robić powoli ciepły. No ale widać wyraźnie, że po prostu jest jakaś tam temperatura podwyższona. No i faktycznie jest ciepły. Także ja sobie teraz zmierzę rezystancję pomiędzy tymi pinami 2 i 3. Podłączyłem sobie kabelki do nich. I widzimy, że jest 2,3 kΩ. Także jest jakaś ustalona rezystancja w danej temperaturze. W nocie katalogowej można znaleźć propozycję producenta, jak przetestować ten czujnik, jak wykorzystać go w układzie. No oczywiście, jeżeli ktoś ma cokolwiek wspólnego z elektroniką, no to natychmiast zauważy, że to jest po prostu prosty dzielnik napięcia, także nasz detektor po prostu służy jako zmienna rezystancja. No i dalej gdzieś tam w nocie jest też oczywiście napisane, że pod wpływem substancji z powietrza jego rezystancja spada. No, czyli rezystancja spada, więc on po prostu przewodzi więcej prądu. Także nawet nie trzeba żadnych układów budować, tylko po prostu podłączyć go. I zasilanie, które jest niestety obowiązkowe, musi być zasilanie, żeby była stała temperatura. Ja sobie go podłączę po prostu do miernika. Mam nadzieję, że mi zawodowi elektronicy wybaczą, że ja robię tutaj taką partyzantkę, ale myślę, że nie ma sensu się bawić w nic poważniejszego. Także spiąłem go po prostu w taki sposób. Mierzymy rezystancję pomiędzy pinem 2 i 3, czyli tymi dwoma wejściami, czy wyjściem i wejściem czujnika. Widzę, że coś mi tutaj nie łączy. Natomiast to co widać, że tu jeszcze ta rezystancja sobie powoli rośnie, czyli pewnie nie do końca jeszcze się zagrzał, ale jest mniej więcej ustabilizowana. Mam tutaj izopropanol. Wezmę go sobie trochę na po prostu taki patyczek z watą. Zanurzam. Podłożę go pod ten czujnik. I jak widać, momentalnie rezystancja spada bardzo mocno. Nawet jeżeli nie była jeszcze całkowicie ustabilizowana, no to i tak zmiana jest na tyle duża, myślę, że każdy to zauważy. Także jak widać,
reaguje bez problemu. Dobra, zostawiłem go na chwilę, żeby oczyścił się z tego izopropanolu, czy też po prostu wrócił z rezystancją mniej więcej do zwykłego powietrza. Może jeszcze nie do końca, ale różnica będzie, także jeszcze może jakaś substancja bliższa sercu Polaka. Zobaczmy, czy zareaguje. Powinien zareagować, bo w nocie katalogowej jest napisane, że etanol między innymi wykrywa. Zobaczmy. Jak widać, natychmiastowy spadek rezystancji. Także jeżeli ktoś nam wyleje wódkę na samochód, to możemy mieć pewność, że nasz obieg powietrza zostanie zamknięty. Także jak widać, mój czujnik działa, coś tam wykrywa. Oczywiście można by było jeszcze użyć noty katalogowej, żeby sprawdzić poziom wykrywania, czy ta rezystancja na pewno spada tak jak powinna, bo może on jest już rozkalibrowany po prostu ze starości, ale myślę, że to nie jest istotne i tak go prawie nikt nie używa, także nie będę tego robił. W każdym razie tak on działa. Jeżeli to kogoś zainteresowało, to dobrze. I tak jak mówiłem, można to w zasadzie przetestować bez wyciągania go z tego pudełka. No i to są, tak jak mówię, dwa niezależne obwody, dlatego awaria zazwyczaj objawia się dwoma błędami w module klimatyzacji. I one zazwyczaj występują właśnie w parze. Jest to po pierwsze błąd samego sensora i po drugie błąd grzałki sensora, ponieważ w środku są dwa obwody. Jeden to jest grzałka, a drugi to jest sam sensor. Więc jeżeli występują dwa naraz, to jest oczywiście w module klimatyzacji. Jeżeli występują dwa naraz, to może być po pierwsze błąd samego sensora, to znaczy może być uszkodzony, ale również może to być problem po prostu z kablami czy z wtyczką, bo nie wiem, może być kabel przerwany, może być gdzieś wtyczka zaś nie działa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten sensor nie jest do jazdy potrzebny, on jest takim bardziej wyposażeniem dodatkowym, natomiast jeżeli komuś te błędy przeszkadzają, no to w pierwszej kolejności warto by było zerknąć, czy przewody są ok, czy wtyczka jest ok i tak dalej, a ewentualnie wymienić sam sensor. On raczej często się nie psuje, także nie ma z tym wielkiego problemu. No i tak jak mówię, jest to tylko wyposażenie dodatkowe, więc jeżeli ktoś nie chce wydawać kasy na to, ani się z tym bawić, to oczywiście nie musi wymieniać go i może te błędy po prostu zignorować. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten czujnik AUC. Mam nadzieję, że komuś to pomogło, albo przynajmniej coś ciekawego się dowiedział. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam.